To był naczelnik obozu pracy 60 kilometrów za Berlinem, ale nie wiem, czy to był Dabendorf, czy jakoś podobnie. W każdym bądź razie 60 kilometrów za Berlinem w lesie była fabryka samolotów, części do samolotów. I teraz, jak już tutaj ustalone, wrócę jeszcze do tego niemieckiego dowódcy, ustalone, że pod wodą ten dowódca armii wojska partyzantów polskich odwiezie nas z całą rodziną i z dobytkiem na dworzec, a ten podstawił wagon bydlęcy i na ten wagon bydlęcy żeśmy się wszyscy załadowali. To już tam bez tych beczek z tą żywnością, tylko tyle, ile co przy sobie, ale kołdry, pierzyny, te swoje kożuchy, wszystko to, wszystko do tego wagonu było załadowane i z Wołynia jechaliśmy do Berlina, aż za Berlin. No, trudno im było opowiadać, bo to była straszna podróż. W bydlęcym wagonie, nie? Ale dojechali tam, a ten jeszcze do tamtego komendanta obozu, ten niemiecki dowódca dał list polecający, nie? Także od razu dostali takie mieszkanie, że w baraku mieli duży pokój, no wszyscy musieli się w jednym zmieścić. Była kuchenka, że tam można było też jeść, ugotować, no i można się było wykąpać, wyprać, że już były ludzkie warunki. Mama jednak po tym tyfusie na tyle wyzdrowiała, że poszła do pracy, do fabryki części do samolotów, toczyła na tokarce. Tatuś załapał szybko niemiecki i tam czy na migi, czy jak, ale się tam zawsze dogadywał. No a jakoś mamusi to trudniej szło, nie? No to jeden dzień za karę nie dostała pajdy chleba, za karę, że się niemieckiego nie nauczyła. Na drugi dzień nie było talerza zupy. Też, że zapomniała po niemiecku, a miała numer 41 na 43. To kto zna języki, to wie, co to dla Niemca powiedzieć 41, a na 43, nie? Więc to była dla nich też makabra. Ale jakoś tam, że mama się zaprzyjaźniła z tymi kobietami, nawet co tam razem pracowały, z tymi Niemkami i tam się dogadały na palcach. No córka ma 3 lata, nie? A chłopiec ma... Ten ma 6, ten ma 7, nie? To gdzie jakie miały, czy buty, czy bieliznę, czy rzeczy po swoich dzieciach, to mamie przynosiły. Także mama bardzo mile, bardzo dobrze te Niemki z pracy, koleżanki wspomina. Tam do obozu. Tak. Jak tatuś już ulokował, że już mama pracuje i dostajemy wszyscy jedzenie, zapalenia płuc dostał, bo to wszystko się w nim skumulowało, ale ten dowódca obozu sam zawiózł go do szpitala. Długo był w szpitalu, długo, ale wyleczyli i przywieźli go tu z powrotem. Także tutaj naprawdę pod tym względem nigdy rodzice żadnego żalu do Niemców nie mieli. My tu jesteśmy, a że ta nasza ciocia Raja, tak kazała się nazywać, nie dbała za bardzo o nas, to myśmy pochorowali. Cała trójka dzieci na zapalenie płuc. I też nas dowódca, ten raczej cały szef obozu, też zawiózł nas do szpitala. Też już nie pamiętam, 2 czy 3 tygodnie byliśmy w szpitalu, ale nas wyleczyli. W połowie, jak gdzieś 44 rok, że już Niemcom się to chyliło ku końcowi. No. Także były naloty już tam na ten las, gdzie ta fabryka była i te baraki, ale wszystko było tak zagajone, że z góry z samolotu nie było widać, że tam jest fabryka samolotów. Tak to było zrobione, bo fabryka była 3 piętra w ziemi wykopana i tam było to, nie? Także no takie wspomnienia, co rodzice opowiadali, bo mówię, ja już pamiętam takie powrót po wojnie do Polski, nie? Bo
Jak już skończyła się wojna, to było wielkie święto 9 maja. To była straszna uciecha, straszna radość. Ja z tego nie pamiętam, tylko z opowiadań, nie? I tak już się wszyscy szykują, jak kto może, jak dostać się do Polski. No pociągi, wszystko zbombardowane, na to nie można liczyć. Ale któryś tam jakoś gdzieś poszukali tatusiowi konie, duży wóz i nas wszystkich na ten wóz i jedziemy do Polski. No ale to jest kilometrów ileś tam i ile można dziennie końmi kilometrów zrobić. Więc co jakiś czas zajeżdżali na jakieś większe gospodarstwo i prosili o możliwość przenocowania, no ze względu na mnie, bo to małe dziecko, Tak. nie? Do rana, rano te snopki postawili, poszli do kuchni najeść się, a tu przychodzi żołnierz ruski, nie? O ja. Co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Widzi, w tej sieni stoją 2 snopki żyta związane, nie? Czyje to? A ten gospodarza syn umiał trochę po niemiecku, bo Kazik nic, ten mój stryjek. No ale to był Rosjanin czy Niemiec? Kto? Ten, który przyszedł, ten żołnierz. Rusek. Rusek. Rusek i to wstrętny Rusek. Słuchaj dalej. Jak pyta, że to, że oni, i on tak patrzy na stryjka, na Kazika, ty rozwiedczyk. A ten rozumiał niemiecki, ten syn gospodarza mówi, nie, on nic nie rozumie, on Polak. Nie? A ten jeszcze tak podskoczył i tak mierzył, żeby trafić jednym strzałem obydwu chłopaków. Ojeju. No, ale ten krzyczy, że nie, bo on nie rozumie, że nie. Jednym strzem, ale tamten wyczuł i padł. Że tego nie zabił, tylko zabił tego mego stryjka. Ale to już były tereny polskie, wiesz. Także no co, zabił, kogoś zabił, no wszyscy się tu rozlecieli, ale że to już były tereny polskie, znalazł się i cmentarz i ksiądz i pochowali go tam już na terenach polskich. No mój Boże, wojnę przeżył, a taki cham Rusek musiał go już w Polsce zabić, nie? Tam chcieli go zlinczować zaraz, ale no wiesz, tu wszędzie wojska pełno ruskiego. No to co zrobisz? Przecież oni jak gnali te wszystkie stwory jeszcze z Niemiec, całe stada krów, po 300 krów gnali do Moskwy. Jeju. To było coś strasznego. No póki się dawało, to jechali wozem, no ale później dali, no żeby w głąb do Polski, no to znów na ten wagon bydlęcy. I aż do Jędrzejowa, to jest tam na południu Polski. No chcieli, żeby w Polsce zostać, bo tam wiadomo, że wszystko na oczach rodziców wszystko spłonęło. Jak my uciekliśmy do lasu z Kruszewa, z tej naszej wsi, nie? Tak. Ale wspomnienia moje jeszcze takie wrócę, jak ten szpital niemiecki wystawił to skierowanie, że co pół roku badać nasze płuca. To jednak zadbali. Tak. I tuchylę czoła Niemcom, że tak o nas zadbali. Tak, nie? tak. I to się nawet ci w Czarnkowie w szpitalu dziwili, że takie coś mógł ktoś wypisać. No, nie? Dzięki.